wishes is stone of wishes, the good luck stone. Okay, Stone of Wishes. Okay. Na Daniela można liczyć, także jest bardzo pomocny. Hakuna Matata. Okay, I hope. Tragarze tutaj naprawdę stanęli na wysokości zadania. Zdrowie, trzeba uzupełnić trochę płyny, siły zregenerować. I cóż, dochodzimy do Barafu Camp. 4673 metry. Cała grupa się gromadzi w jednym miejscu i teraz uroczyste przekazanie napiwków naszym porterem. Thank you. Thank you. No i właśnie takie klimaty tutaj panują tańsańskie. No dobra, 4. noc przespana. Tradycyjnie, jak co rano, herbatka z imbirem albo z imbiru. Mocna, ale stawia na nogi. Słońce od rana bardzo fajnie, mocno świeci, także wygląda na to, że będzie dobry dzień. Mamy ile? 5 km dzisiaj? Coś takiego, nawet krócej. No właśnie, także Bardzo krótki etap. nie jest to długa droga dzisiaj, ale ważny etap, przed którym będzie atak szczytowy. Także ubieram się i działamy dalej. Maria asubuhi. Nzuri, Nzuri, eh? niaje, Niaje. za kwako, freshi, Freshi. freshi. Pogoda, jak widać, nam sprzyja, a dzień zapowiada się cudowny. Przed nami stosunkowo krótki odcinek drogi, bo tylko 5 km. Kierujemy się do obozu Barafu Camp na wysokość 4670 metrów. Za nami Mount Meru w chmurach. I jak widzicie, setki ludzi, setki namiotów zwijanych codziennie, całe miasteczko na plecach, na następny etap do następnego kampu. Setki ludzi, setki tragarzy, a po nich przychodzą następni. Ale bardzo mi się podoba. Tomek, wyspany? Wiesz co, no trudno powiedzieć, czy wyspany, Ale spałeś? ale nie najgorzej, powiedzmy. Okej. Chociaż na zegarku pokazuje mi 9,5 godziny spania, wiesz? No proszę. No. Ja tak patrzę, gdzie głęboki sen i to faza REM, to tego mało było, wiesz? W ciągu nocy. Ja tu się obudziłam sama swoim chrapaniem, bo leżałam na plecach i tak... No. Tutaj na wysokościach powyżej 4000 metrów roślinność powoli zanika, a krajobraz bardziej przypomina ten księżycowy. Niemniej jednak i w takich warunkach można spotkać drobne zwierzęta, na przykład takie jak myszy czteropaskowe, najczęściej spotykane wokół obozowisk. Tak, mam pan sobą wczoraj słodyczy? Chwila odpoczynku, uzupełnienie płynów, tudzież jakieś przekąski i pewnie będziemy szli dalej. Daniel, do you know this place? Yeah, this for constructed Turkey. Before we go to the next step, to see the camp. Camp. There, which is Okay. Baraf. Camp, the name? Baraf camp. Baraf. Yeah.
The last Okay. Last camp, Baraf. Okay. And this mountain is This one are the Kibo, Kibo. where the Uhuru is. Jak sami widzicie, góra Kibu, tutaj powiedzmy za mną, i góra Meru. Mountain Meru. Okej. I za mną cały czas widoczny Mountain Meru. Co prawda coraz więcej chmur, te chmury, poziom się podnosi, ale jeszcze jest widoczny nad chmurami ten wierzchołek. Także krajobraz już tutaj jest bardziej taki księżycowy, taki wulkaniczny. Masa skał, zero roślinności i cóż, całkiem inne. Dużo kamieni, charakterystyczne piramidki na kamieniach. Nie wiem co oznaczają, ale zaraz spytam Daniela. Wishes is stone of wishes. The good luck stone. Okej, Stone of Wishes. Okej. Na Daniela można liczyć, także jest bardzo pomocny, chętnie pomagają, także tragarze tutaj naprawdę stanęli na wysokości zadania. Pewnie jakby nieraz proponowali, żeby coś nieść, jeżeli ktoś czuje się wyczerpany. Hakuna Matata. Okay, I hope. Koniec przerwy, idziemy dalej. Nasi tragarze są w bardzo dobrych nastrojach, motywują nas cały czas. Kto chce prawdę powiedzieć? Prawda? Cała prawda o. Kolejna mała przerwa. Gdyby nie te chmury tam, przed chwilą było widać tam nasz cel, do którego dzisiaj zmierzamy. Ale po drodze będzie na pewno jeszcze przerwa. Także chwila wytchnienia i cóż, i zdrowie. Trzeba uzupełnić trochę płyny i siły zregenerować. Okej, tam gdzieś na szczycie widać nasz kamp docelowy. Można powiedzieć jeszcze trochę, jeszcze parę kilometrów. Wszystko idzie zgodnie z planem. Chciałbym też, żebyście długo nie siedzieli w lesie, nogi sobie wyłożyć, odpocząć. W tej poziomej pozycji organizm też lepiej dojdzie do siebie. Jeszcze raz. Jak zjemy, żeby się położyć w namiocie. Nawet żeby tylko leżeć, bo w poziomej pozycji organizm do siebie lepiej dojdzie. Ta trzecia, wystarczy ta 15. A to wszystko powiem na odprawie. A myślicie, że poncho już chyba na atak można sobie zostawić? Tak, łączę nie zabieramy. Dobra, no to super. Koniec przerwy. Tak. Lecimy dalej. Następna przerwa już, następny odpoczynek już na górze. Jedziemy. Okej, obóz już widać, jakieś 150 metrów za mną. Także już blisko. Pył wulkaniczny robi też swoje. Ja mam uczulenie na pył, także cały czas nos zakatarzony, no i oczy mogą połzawić. Także to są takie przeciwności losu. Chodząc na wulkaniczną górę, jaką jest Kilimandżaro. Ja chcę jeszcze już nie zrobić. I cóż, dochodzimy do Barafu Camp
4673 metry. Prawda, prawda. Nasi porterzy Abraham i Vasco pomagają nam tutaj dzielnie w naszych trudach. Okay, should I say something? I'm very proud because after the 3 days, 4 days of our journey, we have reached, completed almost all of them. We hope we will do it. We will make it because we are strong. As you can see, my friend. Yes, okay, you are great. You are great. Yeah, reporters in this job, there's no job. Let me be just frankly speaking, because reporters are the one who support this job 75% because they carry the food stuff, they carry the tents and Carling toilets, you know. Yes, Yeah, no. yes, Yeah. it's good, great job. Yeah, they make sure that the landscape of making the tents are good. all about this adventure is people. Like without this adventure journey to this mountain Kilimanjaro, I couldn't even know Thomas. As you can see, Yes. it's so lovely. We talk, we make stories, and everything goes good. Instagram. Okay, thank you. Thank you. Thank you for sharing with your feelings. No problem, Thomas. Nasze namioty na takim stromym zboczu są rozlokowane. Okej, ale sami widzieliście, ile w tym miasteczku namiotowym, setki namiotów, a jeszcze więcej porterów, którzy całe miasteczka rozkładają na jeden dzień, żeby później je przenosić gdzieś na inne miejsca, na inne kampy. Nasza też przenośna toaleta tutaj za mną jest i też doszliśmy tutaj 13:20 jest teraz, także lunch, ten namiot, lunch, który będziemy jeść w tym namiocie. Masa skał, masa pyłu wulkanicznego, no warunki nie są łatwe. Na tej wysokości ponad 4600. Każda czynność to 2 razy większy wysiłek. Wszyscy odczuwają to, ale będziemy szli dalej. Okej, po lunchu, takim obiadku, 3 godziny spania i kolacja, po której znów parę godzin snu i ostatni atak nocny o godzinie 12. Wstajemy i idziemy najdłuższą drogę, która prowadzi do szczytu. Zobaczymy, jak będzie. Trzymajcie kciuki. Plan jest taki, Na też te zdjęcie. 13:30 macie odpoczynek. Bardzo No bo niektórzy potrzebowali, nie? Pomocy. tak. Ale ty nie potrzebowałeś. Nie. Ja nie, ale niektórzy słabiej na zejściu. Się czujesz? No dobrze. Jak siedzę, leżę, to jest okej. Czyli co? Jak chodzę, to jest trochę... Znosimy cię na jakimś ryzwanie. Nie, aż tak nie. Myślę, że jak będziemy schodzić, to będzie tylko lepiej. Okej, doszliśmy do punktu 3950. Brama za nami. Moi pomocnicy pomogli mi zejść do tego kampu. A choroba wysokościowa powaliła mnie. Ale o tym może później. Nie udało się zdobyć Kilimandżaro. Dobra. No taki ten namiot mam z górki trochę. Ale fajne miejsce. No, podoba mi się. Za nami restauracja, tam będziemy posiłkować. Okej, fajna miejscówka, fajne takie drzewka iglaste tutaj
w takim zagajniku jesteśmy rozlokowani, także już ten krajobraz wulkaniczny już znikł, także można powiedzieć, że wyprawa na Kilimandżaro prawie się udała. Myślę, że przyjdzie czas na komentarz, jak choroba wysokościowa potrafi przekreślić zdobywanie szczytów, także... Miejsca do spania na kempingu. A wieczorna kolacja z udziałem całej grupy w ostatnim już obozie namiotowym to chyba najlepsza okazja na krótkie podsumowanie wyprawy, podziękowania i toasty. Ostatni wieczór przy winie Coca-Coli. Spotkali jeszcze na następnej jakiejś wyprawy. Czy razem lub oddzielnie. Dokładnie. Za atmosferę. Ja dziękuję wszystkim za pomoc, którą uzyskałam od wielu osób. Dziękuję. Ja dziękuję za to, że zupełnie sobie inaczej to wyobrażałem, a cała wyprawa w ogóle wszystkie moje wyobrażenia przebiła. Jest wspaniale. No i że wszyscy zeszliśmy. Ja nie wystartowałem na szczyt, ale towarzystwo wspaniałe. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Nie, no to ja dziękuję za miłe towarzystwo i wznoszę za płaskie miejsca do spania na kempingu. To jest dobre, dostałam się znowu takie Życzę nam wszystkim, żebyśmy się spotkali na tym gęsiu na dole rano. Pierwsze wyprawy nie skończyły. Ja wznoszę to za wasze charaktery i za wspólne chwile z wami spędzone. Było mi bardzo miło. No ja wam wszystkim dziękuję, bo był to mój pierwszy raz i na pewno nie zapomnę go do końca życia, na pewno. Więc bardzo wam wszystkim dziękuję, że trafiamy na takich wspaniałych ludzi. Dzięki. A do tego potrzeba tych właśnie kilku dni. Zdrowia, za nas wszystkich. Zdrowie. Witam serdecznie, kolejny dzień, ale szczypią oczy. Mam uczulenie na pył wulkaniczny, a tego tu nie brakuje. Kolejny dzień, w miarę dobrze się spało, namiot trochę pod skosem, to nie poprawia snu. Na pewno rozprasza, ale chłopaki stanęli jak zwykle na wysokości zadania. Herbata z imbirem na przebudzenie, godzina 7:20. Wow, ale mocna ta herbata, imbir. Jakiś inny imbir stosują, mocny jak tradycyjnie śniadanie, tradycyjnie zwijanie całego kampu, wszystkich namiotów i to ostatnia noc w namiocie, także kolejna w hotelu w Moshi. Tak wygląda okienko. Tam jest wejście, tu też jest wejście. Schodząc do wyjścia z rezerwatu Kilimandżaro, formalności oczywiście trzeba będzie jakieś tam wypełnić. Cała grupa się gromadzi w jednym miejscu i zaraz uroczyste przekazanie. On Kili for 7 days, we really appreciate you guys. So right now on Kilimanjaro is not allowed to sing Kilimanjaro songs nowadays, but the previous days it is allowed. So right now you can only make the picture together with my team. Thank you. I would like to say a big thank you to Stanley and all the team. You work very hard and we are very appreciate. Hopefully I will see you soon for my next trip with other clients. And thank you very much. Thank you. And also I will put to Stanley tip from all my team. It's $1,740 for you.
uroczyste przekazanie napiwków naszym porterom. Okay, maybe we could do a picture together. Yes. Madzia, masz naszą flagę? Jackie, come here. Oh. Everybody say Kilimanjaro. Kilimanjaro. Bardzo ładna przyroda tu po lewej stronie. Tak. Bardzo ładne bardzo ładna roślinność i ta roślinność jest taka coraz wyższa w miarę jak schodzimy. Bo tak to poprzedni nasz nosek to były takie właściwie kamienie i nic więcej. Teraz ten były takie bardzo fajne drzewka około wysokości powiedzmy 2 metrów, trochę ich więcej i takie widać, że takie pochylone przez wiatr, a zaraz właściwie będziemy wchodzić do dżungli. Okej. Sami zobaczcie jak to wygląda, ale bardzo zielono już tutaj wąwozy przed nami. Piękne widoki, przed nami zielona dolina, idziemy kilkaset metrów po takich kamiennych schodach, widać dużo betonu, dużo kamieni. Trzeba jeszcze powiedzieć, że mijające grupy porterów to też zapach potu, co wcale nie dziwi. Dźwigają na pewno duże bagaże, dźwigają kilka razy więcej od nas, także chłopaki muszą się natrudzić niesamowicie. Piękne widoki wśród tej zieleni. Taki zagajnik albo wśród drzew, bardzo przyjemnie, bardzo ciekawa taka roślinność z tymi brodami na gałęziach. So we are in the rainforest in Kilimanjaro. We can hear that's the sound of Hatlab Turako. They live around this rainforest. Very beautiful birds. When you see it, it's black in color, but the under wings are red. And the male has got a crown on the head, like a king or a queen. Yes. So very beautiful birds of Kilimanjaro. Okay. Schodzimy tym pięknym, deszczowym lasem z bujną, zieloną roślinnością. Przepiękne miejsce. Dla mnie to jak dżungla. Idę ostatni tutaj z 2 pomocnikami. Parę kilometrów jeszcze do bram rezerwatu. So
sound of tree hyrax. It's a tree hyrax. Small, like a rat, but it's a member of an elephant family. It's got a big horn like an elephant. Okej, chwila przerwy na herbatkę, na odpoczynek. Chłopaki mogliby iść dalej, ale ja kilka kilometrów w dół, nawet po takich schodach jak tutaj zrobiona ta ścieżka jest, to nie jest lekko, ale okej. You don't want to drink? No? Beer. Okay. Soon. Will be soon. Abogisi. Yes. Yes. Okay. Idziemy dalej. 2 rodzaje małp tutaj po drodze. Za mną taka dwukolorowa, bardziej z przebarwieniem białym na ogonie. Mam nadzieję, że udało mi się ją uchwycić. Bardzo fajne doznanie. Zobaczyć na wolności małpy. Cała rodzina małp. Od dużych osobników do tych maleńkich tam, jak widać. Widać, tych rodzin jest więcej. Tam dalej też na gałęziach. Okej. Sypią się liście. Siedzą sobie tutaj 1, 2, 3. 3 dorosłe i 3 chyba mniejsze osobniki. Jedna przyczepiona do brzucha mamy. Widać? Okej. No, piękny widok. Jest. Okej. Są też wzruszające momenty. Tutaj moi 2 pomocników, którzy asekurują mnie, schodzą ze mną w dół. Powiedzieli, że jesteśmy rodziną teraz. Nawet na afrykańskim kontynencie. Bardzo budujące. Opowiadają różne tutaj ciekawe historie. Rozmawiają ze sobą, rozmawiają ze mną o faunie, o florze, o zwierzętach, o których w życiu nie miałem pojęcia. Przelotny deszcz. Raczej nie mocny, raczej słaby, ale jest. So we're in a rainforest and we are looking on the Ocotea usambariensis, or is famous known as a camphor tree. It's one of the rare trees in Tanzania. Now is preserved. Government is not allow anybody to cut this tree. Yes. And it can stay up to 500 years old. This is about 300 years old. Okay, very interesting. One of the interesting trees in a rainforest. Okay. Idziemy dalej, pozostawiamy to wieloletnie drzewo, które ma ponad 200-300 lat, które jest pod ścisłą ochroną, jak powiedział tutaj mój przewodnik. Przed nami chyba ten sam gatunek. Zaraz zobaczycie, jakie niesamowite te drzewa są. Piękna roślinność lasu deszczowego. Zwierzęta, które chowają się w tych zaroślach. Na pewno olbrzymia masa bardzo ciekawych, o których pewnie w życiu nie słyszałem.
Tak sobie myślę teraz czasy, gdzie dżungla była tak zarośnięta, gdzie ten las deszczowy był tak zarośnięty, że maczetami trzeba było sobie torować drogę, a to dopiero był wysiłek dla podróżników. Moje zejście powoli się kończy. Dochodzimy do miejsca, gdzie czeka na mnie samochód. Trochę 3 km podwiezie mnie do bram rezerwatu. Także dzięki moim porterom zszedłem z góry i jestem szczęśliwy, że mogłem spróbować. Nie wszystkim się to udaje, ale warto spróbować. Nie wykluczam, że jeszcze góra Kilimandżaro będzie w moim zasięgu. You come with me? Yeah. Okay. Jadąc tą wyboistą i nierówną drogą, zastanawiam się, ile tak naprawdę, jak ja, osób codziennie wraca z tej największej góry Afryki z pewnym niedosytem. Niedosytem, jaki jeszcze długo będzie tkwił w mojej głowie, że nie postawiłem nogi w tym najwyższym punkcie. Ale z drugiej strony wiem, że nie ujmuje to tej wspaniałej przygodzie, jaką mogłem odbyć, poznając tylu ludzi i poznając tą afrykańską przyrodę. Joseph, good beer for you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. You make Asante a good sana. job. Asante Great sana. job. Asante. Okay, thank you. Wychodzę z biura, podpisane papiery, że każdy, kto wychodzi z National Parku, musi podpisać się. Bardzo ładne te budynki, bardzo ładnie to tutaj zorganizowane na wyjściu. Także można wychodzić. Ja już się podpisałem. Podpisałeś się. Tak. Grupa cała odpoczywa pod tymi parasolami. Formalności zostały wykonane, także możemy odpocząć. Czekamy pewnie na busa, który nas zabierze do Moshi, a po drodze pewnie się zatrzymamy gdzieś, żeby coś zjeść, coś się napić, bo pragnienie daje znać o sobie. Tutaj także chłopaki robią takie usługi mycia butów. Ściągnąłem swoje. Kosztuje to $3. I sami zobaczcie, wyglądają jak nowe. Przynajmniej ja czekam na swoje, ale tu można zobaczyć, jak pozostałe buty na trawniku, jak pięknie umyte zostały, no po prostu. Ale warto, myślę, że starają się, warto im dać też zarobić. Zaraz zobaczymy, przyniesie moje. Zobaczymy, jak domyte po tych wulkanicznych pyłach, tej szarzyzny, którą ciężko pewnie by było normalnie doszorować. What do you think about? Yes. Mount Kilimanjaro. Yeah. But we create a special moment, you know. Yes. You can see we are all happy. Yes. Yeah. For me, it's a huge moment also. Yeah, it will everlast in our hearts. Yes. Yes, I think so. And it's a beautiful place. Yeah, it's a beautiful place. It's special. Every time I climb with more special people. People show more love to people. So can't even say. Yes. I know you feel it, man. I know you feel it. Yes, I know. It's very friendly if you want. Okay, even if I didn't go up, Yeah. I appreciate everything what you do for me.
the whole journey is not about the summit. The whole journey is about, as you can see here, the family. Yes. It's all about getting together. Yes. It's not about reaching the highest point. It's about getting each other in different situations. That's all about the Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro brings a lot of people together. As you can, I didn't know Thomas before. Thomas didn't know me before, but Mount Kilimanjaro has made us to know each other. Yes. We are friends. Yes. We just live like family. It's all about Kilimanjaro. Kilimanjaro is about connection. I hope you will be interested. If you see this, you'll be interested coming Kilimanjaro. Yes, I hope one day. Yes. Kilimanjaro is huge. Our friend Danny is here. Oh, hi Daniel. Okay, about your feelings. I feel better, feel good. Okay. You know, guiding is my job. Every day I am on the mountain there, so I already adapted everything around there. Okay, but it's your on the first place. It's your job. Yeah. Yes. The first I haven't been experienced enough, but for now I am matured about the mountain, especially Kilimanjaro. Okay. Okay. You are like specialist. Yeah, for now. Yeah. Okay. Like specialist. Okay. And you like this? I like this because I study about it. I like to work with different people from different countries for more experience from them. That's what is good. It's also good money for you? For it is good money because it gives me income to run off my family. And big family? Yes, I have a wife and 4 kids. 4 kids? Yeah, and I depend the money from the mountain. Okay. Okay. What about you, Abraham? Okay. You have no wife? I have no wife. No yet? I was too young. Okay, not yet, but okay, in the future maybe. Yeah, but maybe you think it's a good salary? Being a guide, it's not about the salary, and being a guide, it's a passion. Okay, about the salary, yeah, it's good. It's good. Okay, maybe it will be better in the future. Yeah. If you are if you have more, if you are a guide with more experience. If you get more experience, you'll attach to his job, you know. You love your country, your Tanzania? Yeah. Or you think about changing something in the future? My country, I really love it. I really love it because our country has a lot of beautiful places, beautiful attractions that you won't meet them anywhere. I feel proud. I'm a Tanzanian. So I appreciate your grateful to be a Tanzanian. I'm grateful to be in Tanzania, to be a Tanzanian. I'm grateful to be here. That's all I can say. Okay. I appreciate your passion. Thanks, Thomas. I appreciate being with you. Yes, thank you. No i właśnie takie klimaty tutaj panują tanzańskie. Wracamy do hotelu Moshi. Troszkę zmęczeni, ale szczęśliwi. Przygoda z górą Kilimandżaro dobiega końca, lecz wspomnienia pozostaną z nami na zawsze. Bo nie tylko cel był ważny, liczyła się każda chwila na szlaku, każdy krok, każda rozmowa i wsparcie, które sobie dawaliśmy. Ludzie, których spotykamy na drodze, wywierają na nas wpływ, który zostaje dużo dłużej niż sama podróż. I nie ma znaczenia, że osoby biorące udział w wyprawie są na co dzień biznesmenami, dyrektorami i politykami z pierwszych stron gazet. Tutaj jesteśmy jedną drużyną. Jesteśmy podróżnikami dzielącymi tę samą pasję. Spokojnie żeśmy zeszli, także jeszcze raz Wam dziękujemy za dobre zorganizowanie. Polska Wam tego nie zapłaci. Żebyśmy mogli spokojnie, bezpiecznie zejść, ale mówię to poważnie, to było ważne, żeśmy szli na górę i spokojnie żeśmy zeszli. To jeszcze nie koniec spotkania z Afryką, bo zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z afrykańskiego safari. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się ciepło. Cześć.